Maccabi Hooligans chodzili po naszym mieście. Byli uzbrojeni. Atakowali ludzi z Amsterdamu, głównie ludzi wyglądających na Arabów lub muzułmanów, albo ludzi noszących symbole palestyńskie. Szanowni Państwo, w mediach znów mamy popis etyki dziennikarskiej, obiektywizmu dziennikarskiego. Mowa o wydarzeniach w Amsterdamie, czyli zamieszkach, które miały miejsce całkiem niedawno. Zamieszkach po meczu Ajaxu Amsterdam i pewnej izraelskiej drużyny Maccabi. Nagłówki mediów mówią nam o antysemickim pogromie w Amsterdamie, o tym, że izraelscy kibice zostali zaatakowani przez napastników krzyczących wolna Palestyna. Oczywiście same te nagłówki są już jednostronne i z góry ustalają tezę, że to kibice, czy pseudokibice izraelscy są tymi ofiarami, jak zwykle. Ofiarami i tymi męczennikami pogromów, uwaga, pogromów. Ta wspólna, większościowa propaganda medialna wygląda troszkę tak, jakby próbowano nam wmówić, że gwałciciel został zaatakowany podczas gwałtu, a nam powinno być żal gwałciciela. Ale słuchajcie, sprawdźmy, co faktycznie wydarzyło się w Amsterdamie. Sprawdźmy, czy faktycznie miał miejsce antysemicki pogrom, o którym tak krzyczą media. Żeby być też uczciwym, nie było mnie w Amsterdamie, nie widziałem na własne oczy, co się działo, ale badałem temat z różnych stron. Widziałem nagrania, zeznania świadków, które krążą po sieci. Widziałem nagrania tego, co się działo na ulicach. I uwierzcie mi, z całą pewnością nie można jednostronnie podejść do tematu i z całą pewnością, wydaje mi się, nie można nazywać tego pogromem i antysemityzmem. Na początek przyjrzyjmy się definicji słowa pogrom, żeby ocenić, czy używanie takich słów ma jakąkolwiek rację bytu. Według słownika języka polskiego PWN pogrom interpretujemy na 3 sposoby. Rozgromienie wojsk nieprzyjacielskich, wymordowanie wielu ludzi, zadanie komuś zupełnej klęski. Na Wikipedii czytamy podobnie. Pogrom interpretowany jest jako rozgromienie wojsk nieprzyjaciela, wymordowanie wielu ludzi, unicestwienie, wybicie. A więc na samym wstępie kolejny przykład głupiej, bardzo głupiej manipulacji mediów, która używa słów nieadekwatnych do tego, co się stało w Amsterdamie i która próbuje wmówić, że faktycznie miał miejsce jakiś pogrom, jakaś tragedia, jakieś antysemickie polowania na Żydów. Sprawdźmy, co naprawdę się wydarzyło. Zacznijmy od tego, kto w ogóle przyjechał na mecz do Amsterdamu. Maccabi Tel Awiw to jest rasistowska drużyna, która chwali się, że nie ma w swoich szeregach żadnego Araba, że nie zatrudnia żadnego Araba. Na meczu w Grecji pobili oni człowieka, który niósł bodajże palestyńską flagę lub miał kefiję zawiązaną wokół szyi. Oprócz niezasymilowanej grupy kibiców przyjechali też zapewne normalni kibice, jeżeli można tak nazwać kibiców Maccabi Tel Awiw. Wśród tych ludzi byli także agenci Mossadu. To nie jest mój wymysł. Są potwierdzenia, są źródła izraelskie i nie tylko izraelskie, które o tym mówią. Wśród tych kibiców byli też żołnierze IDF-u, czyli powiedzmy wprost mordercy. Ludzie, którzy przyczyniają się do mordowania kobiet i dzieci. Ludzie, którzy mordują kobiety i dzieci. Takich ludzi wpuszczono do Amsterdamu z otwartymi ramionami. Także przyjeżdża ta grupa ludzi, wśród której definitywnie można wyodrębnić faszystowskie jednostki, ludobójcze jednostki, kryminalistów, zbrodniarzy. I ci ludzie dostają na wejściu ochronę policji. Co się dzieje po ich przyjeździe? Słuchajcie. Już na lotnisku słychać rasistowskie skandowania. Słychać, słuchajcie, obrzydliwe skandowanie. Nie ma już żadnych szkół w gazie, bo nie ma tam żadnych dzieci. Ci ludzie skandowali takie hasła na lotnisku, na stadionie oraz na ulicach Amsterdamu. Oczywiście zero wzmianki o mowie nienawiści, o tym słynnym epitecie, który lubi się pojawiać, ale tylko wtedy, kiedy ma on cel polityczny.
Zero wzmianki o nawoływaniu do eksterminacji narodów, bo padały słowa o wybiciu wszystkich Arabów czy zabiciu wszystkich Arabów. I to jest okej. Te słowa padały również podczas eskorty policji. Spośród tej niezasymilowanej dziczy nikt nie został zatrzymany za nawoływanie do zabijania i nienawiści. Czy wyobrażacie sobie sytuację, gdzie do jakiegoś kraju europejskiego przyjeżdżają kibice rosyjscy i nawołują do wybicia wszystkich Ukraińców? Albo żartują sobie z bombardowania jakiejś szkoły, albo żartują sobie z zabijania dzieci i kobiet? Ale byłyby nagłówki w mediach. Ale byłaby błyskawiczna reakcja służb mundurowych, mediów, polityków. Ale przepraszam, do czegoś takiego nie dojdzie nigdy miejsca, ponieważ Rosja jest zbanowana ze wszelkich rozgrywek sportowych. Dlaczego Izrael nie został zbanowany z rozgrywek sportowych? Czy ktoś potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie? Czy ktoś dostrzega, tak jak ja i tysiące, miliony innych na świecie, tę hipokryzję? Czy ktoś dostrzega te podwójne standardy? Co jeszcze zrobili kibice izraelscy? Ci pokrzywdzeni kibice izraelscy. Co oni zrobili? Słuchajcie. Podczas meczu z Ajaxem Amsterdam nie uszanowali minuty ciszy poświęconej zmarłym ludziom podczas powodzi w Hiszpanii. Klinkt graag, hè? No i przede wszystkim, jak zaczęły się te bójki, jak zaczęły się te zamieszki? Prowokacje zaczęły się ze strony pseudokibiców izraelskich. Wspomniane skandowania tych nawołujących do nienawiści haseł to nie wszystko. Ci ludzie dzień przed meczem już zaczęli zrywać palestyńskie flagi na mieście, podpalać je. Atakować ludzi na ulicach, którzy mieli kefije na szyi. Atakować ludzi, którzy sprawiali wrażenie propalestyńskich. Pobito też taksówkarza w ogóle. BBC oczywiście nagranie z pobicia taksówkarza przedstawiło jako nagranie pobicia izraelskiego kibica, co było kłamstwem, bo autorka nagrania tego wydarzenia napisała do BBC na mediach społecznościowych o nierozsiewaniu fake newsów i zdjęcie z tego nagrania ze strony BBC, ponieważ nie dała zgody na publikowanie takich rzeczy. Także tu już aż taka propaganda jest uskuteczniana, że sieje się fake newsy, kłamie się jawnie, oczywiście się pomija też pewne rzeczy z tych wydarzeń, żeby kreować rzeczywistość, jakże to jest powszechna czynność w dzisiejszych czasach. Poza tym też niektórzy z tych kibiców nosili naszywkę pod tytułem We make war for fun. Rozpętujemy wojnę dla zabawy. Jedna z naklejek, którą sam widziałem, mówiła, że rozpętujemy wojnę dla zabawy lub mamy wojnę dla zabawy. Skandowali niech IDF wygra z Arabami. W rzeczywistości jest to część dłuższej przyśpiewki, która obejmuje również hasła, że w Gazie nie ma szkół, ponieważ nie ma już dzieci. Widziałem zdjęcia propalestyńskiej osoby lub osoby noszącej kefije, która była bita na ziemi przez ludzi związanych z drużyną piłkarską. Słyszałem o wybijaniu szyb w domach, na których powiewała palestyńska flaga. Słyszałem o dziewczynach, które były oplut, ponieważ nosiły hijab. Skandowali okropne rzeczy, zwłaszcza to, co dzieje się w strefie Gazy. Zdewastowali wiele budynków, zrywali palestyńskie flagi, nawoływali do przemocy i byli chronieni przez policję. Krzyczeli i skandowali Gazę, Palestynę. Słyszałem piosenki mówiące, że w Gazie nie ma już szkół, bo nie ma dzieci. Nie wiem, czego dokładnie spodziewali się holenderscy politycy, sprowadzając setki ludobójców do naszego miasta i kraju. Ale myślę, że mogę mówić w imieniu całego ruchu propalestyńskiego, że ci ludzie nie są tu mile widziani. Reasumując to, co się wydarzyło, do Amsterdamu przyjechała grupka kibiców, która wszczynała zamieszki, publicznie nawoływała do nienawiści, do eksterminacji Arabów, paliła palestyńskie flagi, publicznie popierała ludobójstwo i mordowanie kobiet i dzieci. To było początkiem ów zamieszek na ulicy. Narrację tego wydarzenia zaczęto w drugiej części tego wydarzenia, gdzie rzeczywiście sprowokowani ludzie, nie mówię, że tam wszyscy są święci po stronie propalestyńskiej,
Ale słuchajcie, ja też nie wiem, jakbym zareagował pod wpływem nerwów. Nie wiem, jakbym zareagował pod wpływem tego, gdy grupa faszystów szłaby mi przed nosem, machała faszystowskimi flagami i nawoływała do zabijania. Nie wiem, jakbym zareagował pod wpływem nerwów, chociaż wiem, że mądrzej byłoby zachować spokój. Ale na pewno nie jest mądrym milczenie o tym i nie jest mądrym kłamanie na temat tego, co się wydarzyło. Kolejna rzecz. Jak zareagowały media i politycy? Oczywiście w Polsce i ta lewa i prawa strona wykorzystuje tę propagandę do swoich celów. Telewizja Republika oczywiście patrzy przez jedno oko na świat, na rzeczywistość i zwęszyli okazję do propagowania swojej propagandy antymigracyjnej i straszenia ludźmi, muzułmanami po prostu. To są współcześni Żydzi, proszę Państwa. To są współcześni Żydzi. My jesteśmy współczesnymi Żydami Europy, świata. Z drugiej strony ta lewicowa, czy ta liberalna strona, która robi to samo, tylko ubiera bielsze rękawiczki, która kreuje rzeczywistość, upiększa zbrodniarzy, a ignoruje cierpienia niewinnych ludzi. Dlaczego? W czyim interesie? To jest jakby osobny temat. Pani Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej i działaczka Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, tak wypowiedziała się o zamieszkach, które miały miejsce w Amsterdamie. Antysemityzm nie ma absolutnie miejsca w Europie i jesteśmy zdecydowani zwalczać wszelkie formy nienawiści. Jaki antysemityzm? Znów. Co to za kretyński argument? Jakie są dowody na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu podczas zamieszek w Amsterdamie? Czy jakakolwiek krytyka państwa Izrael albo jakakolwiek krytyka jakiegokolwiek obywatela Izraela to jest antysemityzm? Co się dzieje w tym świecie? Co się dzieje w tym świecie? Niektórzy mają immunitet na nawoływanie do nienawiści, immunitet na mordowanie, immunitet na kłamanie, immunitet na nacjonalizm. Pewna Żydówka, obywatelka Izraela, Shulamit Aloni, w słynnym wywiadzie słusznie przyznała, czy wygadała się, że antysemityzm jest trikiem, jest bronią. Jak powiedziała, zawsze używamy go, żeby usprawiedliwiać, legitymizować krytykę syjonistycznego Izraela. Pani Ursula wspomniała też, że jest zdecydowana zwalczać wszelkie formy nienawiści. No jakoś nie zwalczaliście nienawiści wobec ludności Amsterdamu, atakowanej przez pseudokibiców z Tel Awiwu. Jakoś nie zwalczacie nienawiści werbalnej i nawoływania do mordowania ludzi, czegoś, co słyszeliśmy na ulicach Amsterdamu. To jest okej, tak? Te wasze zwalczanie jakiejkolwiek formy nienawiści jest bardzo ograniczone. Tyczy się tylko jakichś wybranych społeczeństw, ludzi. Mamy tu do czynienia z faszyzmem, z gloryfikowaniem jednej nacji nad drugą. Premier Holandii tak wypowiedział się na Platformie X. Z przerażeniem śledziłem wiadomości z Amsterdamu. Antysemickie ataki na Izraelczyków są całkowicie nie do przyjęcia. Ojej, cyrk. Tak jak wspomniałem, gdzie te dowody na antysemityzm? Czym jest ten antysemityzm? Co więcej, w Sky News porównano to do Nocy Kryształowej, słuchajcie. Bójki porównano do Nocy Kryształowej, gdzie podczas Nocy Kryształowej zabito chyba 90 parę osób, 90 parę Żydów. Naprawdę w Amsterdamie polowano na niewinnych Żydów i wymordowano prawie 100 niewinnych osób? Czy ktokolwiek zginął? Jak można porównywać to wydarzenie do pogromu, do Nocy Kryształowej? Jak wy możecie tuszować swoją hipokryzję i wpuszczać fanów mordowania i fanów nacjonalizmu, fanów faszyzmu na ulicę Amsterdamu i udawać, że nic się nie dzieje? Udawać, że rzeczywistość jest zupełnie na odwrót. Że to oni są tymi pokrzywdzonymi, biednymi, niewinnymi, których zawsze trzeba chronić i bronić. Kogokolwiek zamordują, kogokolwiek zabiją, ilekolwiek zabiją osób. Rasa panów, słuchajcie, naród wybrany. Prawda? I jak widzimy, to też nie ma różnicy, czy to jest ta lewa strona, czy prawa. W szczególności, jeżeli chodzi o politykę USA. Bo czy Trump, czy Harris, destrukcja i destabilizacja Bliskiego Wschodu będzie postępować. Zerknijcie sobie na mój materiał odnośnie tego, który z polityków byłby lepszy dla Palestyny, czy Harris, czy Trump. Link do tego filmu znajdziecie w polecajkach na końcu filmu oraz w opisie tego filmu. Jak podsumować ten film? Drodzy widzowie, w większości mediów
Obserwowaliście kłamstwa na temat tego wydarzenia, bardzo jednostronną narrację, która najbardziej kontrowersyjne wydarzenia tych zamieszek po prostu zamiatała pod dywan, nie wspominała o tym. Karygodne nawoływanie do ludobójstwa, do mordowania dzieci, atakowanie obywateli Holandii na ulicach, bicie ich, zrywanie flag, niszczenie mienia. Czy tacy ludzie mieli być witani chlebem i solą? Ja nie mówię, że to, co się wydarzyło, pobicie jakichś ludzi, to było okej, ale nie róbmy z bandytów ofiary. Oni zaczęli, kibice Tel Awiwu byli agresywni i przede wszystkim wśród tych kibiców są zbrodniarze. Ale część świata, głównie zachodniego, patrzy jednym okiem na rzeczywistość. Czy takie byłyby nagłówki, gdyby to rosyjscy kibice rozpętali jakieś zamieszki w Amsterdamie? Faktycznie? I nawoływali do zabijania Ukraińców? Każde życie jest tak samo cenne. Wydaje mi się to oczywista rzecz w tak postępowym świecie. Także drodzy politycy, drodzy dziennikarze, drodzy ludzie, zacznijmy w końcu traktować ludzi jednakowo. I oceniać ich po uczynkach, nie po kolorze skóry, po narodowości, po religii. Ja to mówię w XXI wieku, gdzie niby ta cywilizacja jest tak rozwinięta. Nieobiektywizm dziennikarski powinien być karany. To jest tak odpowiedzialny zawód, tak ważny zawód w dzisiejszym świecie. Ta etyka dziennikarska, której nie ma. Żyjemy w bardzo złych czasach, szanowni państwo. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Jeżeli gdziekolwiek powiedziałem nieprawdę, przepraszam. Jeżeli kogoś uraziłem gdzieś przypadkiem, też przepraszam. I cóż, słuchajcie, Amsterdam ma prawo się bronić. Żegnam was.